Oto kolejna podróż rozpoczyna się dosyć nietypowo, gdyż pociąg zdefektował, będzie czekał 20 minut, ale okazało się, że w międzyczasie w pobliżu stoi Polonez Panka w promocyjnej cenie 40 groszy za kilometr, także właśnie do niego zmierzam i odbędę podróż 50-kilometrową Polonezem Karo. No, takim pojazdem to można podróżować, także już go tutaj otworzyłem, mam nadzieję, że się uda. Jezu, jak ja dawno Polonezem nie jeździłem, ale wypas. O kurde, ale zapach, jakie radio, jaki fajny. Nie no, tak to można, gdy koleje mazowieckie nie stają na wysokości zadania. Polonez idzie na ratunek. Samochód nie posiada ABS, EPS i airbag. Wspomagania też nie posiada. Piękna sprawa. Takim poldonem tutaj cisnąć. Mam trochę niedoczas, ale myślę, że z takim samochodem to jakby będę jeszcze przed czasem. No także konkretna fura, bez tutaj udziwnień. No i zaraz pokażę jak tutaj obrotomierz jest. Ciśnienie oleju pokazuje na 0, czyli kompresji chyba silnik nie ma, nie wiem, zresztą nie znam się, no ale zaraz będziemy jechać. Umieszczam sobie telefon pod szyją, żeby wszystko było widać. Już pierwszy bieg jest wrzucony, żeby tutaj na... I proszę, kto pierwszy z skrzyżowania rusza? I my jedziemy ulicą tutaj Powstańców Śląskich. Czekam na jakiś dłuższy odcinek, żeby pokazać tutaj VMAX. I tak po pewnych, że tak powiem, problemach technicznych z Polonezem udało się w końcu dotrzeć do znanego i lubianego lotniska w Modlinie, skąd zaraz za godzinę polecę do Liverpoolu, miasto w Anglii. Po upalnym dniu nad modlińskie, zakroczymskie terytoria nadchodzi burza z piorunami, ale mam nadzieję, że nie stanie to na przeszkodzie w odlocie samolotem Ryanair. Smacznego. Samolocik opóźniony pół godziny. Ludzie czekają, ale znowu udało się przenieść trochę nadwymiarowy plecak. Właściwie to zawsze się udaje. No i zaraz polecimy w taką podróż w czasie, gdyż na miejscu będzie o godzinę wcześniej. Tymczasem. No i tak to jest. No nie dość, że parking płatny, musiałem kilometr od mile zaparkować od mojego tutaj noclegu, to jeszcze samochód jakiś dali mi, cholera, wybrakowany. Kierownica nie po tej stronie. No ja muszę jeździć takim badziewiem później. No to może już późno, ale zaprezentuję tutaj mały lifehack. No niestety nie przygotowałem się do podróży, gdyż nie mogłem znaleźć przejściówki tej brytyjskiej. No ale co można zrobić w tej jakże patowej sytuacji? Otóż bierzemy klucz samochodowy, wkładamy go troszeczkę, a później wciskamy trochę na hamulca, ładowarkę, wyjmujemy klucz i już jest ładowany telefon. Wreszcie obowiązki pozwoliły na wyrwanie się trochę do miasta, także przechodzę przez centrum Liverpoolu. No i tu chyba takie mamy, że tak powiem, dzielnica handlowa. Także no nic ciekawego, trzeba czym prędzej stąd No to już trochę ciekawiej. Liverpool One to chyba największe centrum handlowe. I to jest taki u góry Leisure Terrace. Jesteśmy na dachu tego centrum i można po nim chodzić. A na dole no te wszystkie różne przybytki. Także piękna sprawa. No a ten monumentalny budynek jest to budynek sądu. No one chyba tak powinny wyglądać, żeby człowiek, obywatel czuł respekt. The Queen Elizabeth Law Courts. Także ta Wielka Brytania dołącza
jakby do tego ekskluzywnego grona krajów razem z Polską, gdzie się nadaje instytucjom czy ulicom imiona żyjących patronów. Royal Liver Building. W wolnym tłumaczeniu budynek królewskiej wątroby, ale biorąc pod uwagę miasto, w którym jesteśmy, to może mieć jakieś inne znaczenie. No i jesteśmy na nabrzeżu. Pier. Wygląda reprezentacyjnie. Tutaj druga strona tego Liver Building. A na końcu mamy Muzeum Liverpoolu. I podobno jest to największe muzeum w Wielkiej Brytanii, które zostało zbudowane od nowa. Tak twierdzą. A tutaj druga część miasta po drugiej stronie, ale to już nie Liverpool. Muszę się dowiedzieć, jak się to nazywa. Więc mamy tutaj takie miejsce, gdzie są tablice tych, co zaginęli na morzu. Niektóre dla szczególnych narodowości, inne dla takie ogólne, jak ta. Znalazła też się Polska. Marynarka wojenna, także tak. No a tutaj mamy, przypływają nam dwa okręty. Jeden chyba taki, co tylko pływa na drugą stronę, a ten Steam Packet wydaje się jakiś poważniejszy. Więc nie wiem, gdzie pływa, ale może na przykład do Irlandii. Jest całkiem niedaleko. I to taka ciekawostka, no wynikająca nie dlatego, że tu jest brudno czy coś, tylko po prostu znajdujemy się w pobliżu oceanu, więc przypływy, odpływy są tutaj dosyć poważne. Dlatego też jakby tutaj to nie jest plaża za bardzo. No niedługo, jak będzie przepływ, to wszystko skryje się pod wodą. I tak samo widzimy przystań, która jest jakby dostosowana do zmiany wysokości. Także spoko. No tu tak nietypowo, bo zwykle na moście, a tutaj na takim łańcuchu wzdłuż wybrzeża przypinane są kłódki. Także no już tam się wypowiadałem na ich temat w innych filmach. Oj, tam dalej widzę, cały jest tutaj oblepiony tymi kłódkami. No pięknie to wygląda. A tu mamy z kolei właśnie, możemy obserwować, jak duża różnica jest między przypływem a odpływem. No tu jest dobre 3 metry, jak nie więcej. Teraz chyba jest odpływ właśnie. Wchodzimy do doków. Doki są najciekawszą częścią Liverpoolu. Taką wyróżniającą się jakby pośród innych miast. Doki zostały, to takie magazyny, no takie różne jakby miejsca zostały zrewitalizowane. No i teraz są atrakcją turystyczną. No a tutaj z tymi kłódkami to poszło na ostro, widzę, bo jest aż ciągną i się aż tam ciągną i później tam w kolejnym. No a tutaj mamy, to właśnie jest taka typowa, widziałem coś takiego w Bristolu. Mamy zaporę i tam dalej jest woda na wyższym poziomie, a tu jest na niższym. Zapora zapewne częściowo zabytkowa, no ale musi funkcjonować, no bo przy takiej różnicy poziomów to ciężko byłoby tutaj to korzystać na terenie doków, no z tej infrastruktury pięknej. Także tu tyle tego żelastwa jest, tak przemysłowo, tak wszędzie, tak. No, taty to nie jest wbrew pozorom po młodzieżowemu, że tato, tylko to jest jakby taka seria muzeów sztuki nowoczesnej w Wielkiej Brytanii. Także jest taka też ten State w Londynie. No ale nie o tym chciałem. Tu mamy wnętrze doku, czyli statki wpływały handlowe i sobie tutaj we wnętrzu się mogły
rozładowywać, załadowywać, handlować. Piękna sprawa. W dokach można nie tylko dobrze zjeść, ale także zamieszkać, gdyż są tu hotele. No pewnie nie z tych najtańszych. A ja się przypadkowo znalazłem w miejscu, no właściwie z którego słynie Liverpool, a jest to zespół Beatlesi. I mamy tam na końcu żółtą łódź podwodną, ale na wypadek gdyby było słabo widać, nabyłem właśnie tutaj mniejszy model, który ma jeszcze tutaj funkcjonalność otwierania napojów kapslowanych za 3,99 funta, czyli 19 zł powiedzmy. Także tak, nawet lotnisko w Liverpoolu nosi imię Johna Lennona. Także to taka ikona miasta. Kolejne doki Króla, King's Docks. Nie ma tu zbyt nic ciekawego. Jest centrum wystawiennicze oraz tam dalej hala widowiskowa, czy tam Marks & Spencer Arena. No ale zobaczymy, dojdziemy do końca. Natomiast po przeciwnej stronie będą doki Księcia. No i one już są w ścisłym centrum miasta. Dzięki autobusie, że przejechałeś. Wytnę sobie potem. Będą w centrum miasta i może tam będzie coś ciekawszego też. Tymczasem rozkoszuje się aromatem morskim, rybnym. Aż miło wciągnąć powietrze nosem. No i spaceruję. To chyba już końcówka. Za to już widzę, że tu są takie jakby domy mieszkalne. Także to pewnie niezły wypas w takich dokach mieszkać. A teraz uwaga, brytyjska taksówka typowa. No właśnie. I tu mamy taki typowo brytyjski jakby znak, no, oznaczający nazwę ulicy. I też mają tutaj na każdym znaku no jakiś taki numer tutaj kwartału, rejonu. Więc kody pocztowe no w Wielkiej Brytanii są 5-literowe chyba nawet, czy 6, ale za to bardzo precyzyjnie określają. Można właściwie w nawigacji się po samym kodzie nawigować. No tylko pojawia się pytanie, co to jest ten Wharf. Wharf. No, wharf, nie wharf, ale mamy tutaj chyba taką przystań prywatną już trochę. No, prywatną na prywatne łodzie. No i sobie ludzie tam mieszkają. Dalej nawet mamy bloki wielopoziomowe. Tak, to chyba pora, żeby zawrócić. No nikogo tu nie ma. Piątek wieczór, kurczę, i pustki po prostu. Także tutaj po drugiej stronie mamy miasto Birkensey i rzuca się w oczy, że nie ma przeprawy mostowej. A dlaczego nie ma? No dlatego, że jest tunel, który już rozpoczęto jego budowę jakby no kilkadziesiąt lat temu. No po to, żeby utrzymać tutaj ten kanał żeglugowy, znaczy to nie jest jeszcze kanał, ale później jest kanał do samego Manchesteru, który położony jest niedaleko, ale jednak trochę daleko, bo 40 km w głąb lądu. No i przeszedłem teraz zewnętrzną częścią doków Alberta, aby wrócić w stronę no Pierhead, nie wiem, przyczółek chyba, trudno mi to przetłumaczyć, ale mamy tutaj takie nowoczesne już budowle, przeplatające się ze starodawnymi. No cóż za piękny mariaż tradycji i współczesności. No to już chyba są doki powoli Księcia, Prince Docks. No i tam w głąb to już się zaczynają takie współczesne, gdzie po prostu jest port, statki i te sprawy. Natomiast no bardzo reprezentacyjny bulwar, trochę mi przypomina ten w Toronto. Wierzcie mi lub nie.
Tutaj mamy kolejny pomnik no, bohaterów, którzy zginęli, czy bohaterów, no po prostu osób, które zginęły no, w statku, który tonął, no i tablica, z której można się ciekawych rzeczy dowiedzieć, na przykład, że UNESCO, lista UNESCO tutaj światowego dziedzictwa jakby również obejmuje Liverpool jako taki modelowy przykład portu handlowego. Także w 2004 dostali ten tytuł. A słynny statek Titanic, który zatonął, płynąc z Wielkiej Brytanii do Ameryki Północnej, no, należał do firmy zarejestrowanej w Liverpoolu. No i tu już powoli przechodzimy w komercyjną część doków. Właściwie to wszystkie są komercyjne, ale ta taka powiedzmy mniej turystyczna. Tam w oddali widać różowe dźwigi, a raz obok, no to zapewne nie przypadek, wiatraki, takie jakby no turbiny wiatrowe. A tu z kolei mamy z powrotem widok na centrum. Oto wjazd do tunelu pod rzeką, znaczy pod rzeką, no pod tym kanałem Queensway. Przejazd nawet całkiem tutaj za £1,80 to poniżej 10 zł. A ktoś wyjeżdżający z tunelu tutaj do Liverpoolu od razu na pierwszy ogień dostaje na swój widok Muzeum Świata. Tak się nazywa. Ciągle nie mogę się przyzwyczaić, że oni tu jeżdżą odwrotnie. Już kurczę, żebym pod samochód nie wlazł. No i teraz jestem pod tą wieżą Beacon, St. John Beacon Viewing Gallery, zaraz może tam pójdę. No i tak dziwnie tu jest, bo z jednej strony wszystko ładne, a z drugiej strony połowa tych lokali jest taka w ogóle pusta, zaniedbana. Więc nie wiem, co o tym myśleć. Dworzec kolejowy Lime. A tutaj chyba jakiś kolejny budynek opuszczony w cały, wszystkie okna pootwierane, pusty. Jakiś remont ani chybi. No i muzeum. Te są nieźli, większość muzeów jest za darmo, państwowych. No tu niby wszystko doki, ale to jest właściwie dok, suchy dok. Tutaj wpływa statek, jak w stoczni, wypompowywana jest woda, no i można go remontować wówczas. No i kilka godzin później, no kilka wcale nie tak, kilka nawet, może ze 4 albo 3, przypływ przyszedł i już mamy poziom wody o kilka metrów wyższy. Jak tu może pamiętacie, była, no właściwie dół tej metalowej zapory był widoczny, to teraz jest prawie cała zalana. No i to też już widać, że duże statki zaczynają wpływać. Mamy jakiś Unibaltic, ale ten to jest krótki, a tu jest, proszę, wprowadzany przez 2 pilotów Sea Queen. Taki długi, że mógłby autobusy przewozić, a właściwie nawet jest 3 pilotów, tu trzeci płynie. I oto kolejny dzień, sobotni poranek i znalazłem się tuż przed opuszczeniem Liverpoolu przed katedrą Pólską. Jest duża, zwraca tutaj zainteresowanie, ściąga turystów. No tylko pytanie za 100 punktów, jak wejść? Bo widzę, że wszystko zamknięte. Ale może jakoś bokiem się da. No faktycznie jest ogromna. No tego się nie spodziewałem w katedrze. Dywan z mapką. Widziałem taki w Azerbejdżanie.
I neony w środku, no tak nowocześnie. No mają rozmach. Naprawdę jest to duże. Ale żeby tak bezpośrednio w kościele od razu restauracja była, to z czymś takim się jeszcze nie spotkałem. I sklep z pamiątkami. Czy nie krytykuję absolutnie, ale po prostu nie widziałem czegoś takiego. Też te zapachy tak się roznoszą, mogą nie sprzyjać kontemplacji. No i można zbliżeniowo ofiarę przekazać. No jednak Kościół też idzie z duchem czasu. Wow. No to jest ta duża kaplica, a tu chyba taka mniejsza, no, która też nie należy do najmniejszych, no ale to jest ta mała. No, robi wrażenie kubatura, no wielkość w ogóle tego obiektu. Chyba ma ponad 100 lat, ale to jeszcze muszę doczytać. Na pewno napiszę o tym w swoim artykuliku, w relacji. No, ale że tak można za ołtarz wejść. No nic, tu już widzę. To są takie ławki dla biskupów albo dla chóru. Wygląda całkiem monumentalnie. No i to jest największa katedra, obiekt sakralny w Wielkiej Brytanii, to już się dowiedziałem. No i tak, brzmi wiarygodnie. Z tą ziemią to trochę nie wiem, o co chodzi, ale tu chyba można wejść na górę. Duvelton Bridge Entrance za 2 funciaki. Czyli to jest most, który jest tu w środku i można z niego podziwiać ziemię. Jak to przysłowie mówi, z dołu też dobrze widać. No ale tu mamy neon dalej. I felt you and I know you loved me. Poczułem cię i wiedziałem, że pokochałeś, czy coś takiego. Nie chcę tutaj świętokradztwa uprawiać. No już jestem na lotnisku w Liverpoolu, lekko przed czasem. I tu możemy podziwiać oryginalną żółtą łódź podwodną z piosenki Beatlesów. No i znajdujemy się w ogóle na lotnisku imienia Johna Lennona, jednego z Beatlesów. Także tak. No, na tym się kończy moja wyprawa. O 19:30 lecę do Warszawy Wizerem. No i tyle. See ya! As soon as you walk in, it says departures.